Cześć, dzisiaj w innej scenerii pod kasztanowcem robimy porównanie dwóch bardzo do siebie podobnych hulajnóg i dwóch bardzo popularnych Kugo M4 Pro i Joyora Y6S. Powiemy sobie, jakie są różnice między tymi hulajnogami, wizualne, parametrowe i z naszego doświadczenia na serwisie i bardzo dużo sprzedaliśmy zarówno tego modelu, jak i tego modelu, dlatego myślę, że takie porównanie będzie wartościowe i na koniec łatwiej będzie wybrać Tobie, która hulajnoga jest lepsza dla Ciebie. Porównanie parametrów. Jeżeli chodzi o silnik, mamy zarówno w Kugo M4 Pro, jak i w Joyorze mamy 500W silnik w nominale. Po połączeniu z baterią 48V o pojemności 16 Ah w Kugo M4 Pro, a tutaj nam się pokazuje pierwsza różnica, bo w Joyorze mamy 18 Ah, czyli tutaj będziemy mieli troszkę większy zasięg. Realnie te hulajnogi są w stanie przejechać, jeżeli chodzi o Joyora, między 40 a 50 z wskazaniem na 50. Kugo M4 Pro w tej wersji z 16 amperowej bliżej 40 przy wadze powiedzmy takiej 90. Moc i prędkość maksymalna są bardzo zbliżone. Z wskazaniem delikatnym na Joyora, który tam przejedzie powiedzmy te 47, nawet 50 ze mną, M4 Pro 45. Tak? To nie jest jakaś różnica, myślę, że ta różnica może też wynikać z tego, że kolejną różnicą, jaką jest, są koła, bo Joyor z pudełka wychodzi na koła 10x3, ale szosowych z takim bieżnikiem, a Kugo mamy bieżnik taki terenowy lub półterenowy, bym powiedział, też 10x3, czyli tutaj nie ma różnic. Oprócz bieżnika atakują nas kasztany. Dalej, mamy zawieszenie z przodu. W Kugo M4 Pro to zawieszenie, znaczy to nie są amortyzatory w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ to jest po prostu sprężyna i tutaj wchodzi taki pręt, który pracuje po prostu w tym otworze, gdzie chodzi ten cały trzpień, tak, zawieszenia. I ono się ugina, ono nam amortyzuje troszkę, tak jak ja skoczę. Troszkę nam wybierze. Nie wybierze nam powiedzmy jakichś tam uderzeń większych, ale wybierze nam drgania. Idziemy dalej. W Joyorze natomiast bardzo podobne rozwiązanie, jednak tutaj troszkę jakby ten skok był większy i troszkę bardziej mi się ugina to zawieszenie. Po prostu czuję, takie moje odczucie jest, że tutaj to zawieszenie lepiej pracuje. W M4 Pro można to trochę przesmarować i będzie lepiej chodziło, jednak tutaj widzę, już widać na pierwszy rzut oka i nawet jak się stanie, że po prostu lepiej to pracuje. Nie ma luzu bocznego, jest to po prostu troszkę lepiej zrobione. Błotnik z przodu w Joyorze, ten błotnik jest spoko, on powiedzmy przy większych prędkościach będzie nam chlapał tutaj na podest i tak dalej, ale przy mniejszych prędkościach on fajnie wybiera. W Kugo M4 Pro praktycznie taki sam błotnik i analogicznie tak jak tam. Wybiera nam nieźle przy mniejszych prędkościach, jak trochę szybciej pojedziemy, no to może nam trochę pochlapać podest. Obydwie hulajnogi nie są szczelne, producent nie deklaruje żadnej klasy szczelności, ale jeżeli chodzi o konstrukcję i nawet jak spojrzymy, jak hulajnoga jest wykonana, Kugo M4 Pro nie wyjechałbym w czasie deszczu w ogóle, w jakąkolwiek kałużę i tak dalej, bo to jest zupełnie nieszczelna hulajnoga. Tutaj ten element w ogóle nie jest doszczelniony i jeżeli kupujecie hulajnogę, to tutaj, jeżeli kupujecie Kugo M4 Pro, warto wziąć ją od razu z doszczelnieniem. Tak samo tutaj te światła, tak, też nie są szczelne. Tutaj dostaje się woda z tyłu przez podest. No generalnie hulajnoga nie jest szczelna. Joyor też nie jest szczelny, ale bym powiedział, że z pudełka jest delikatniej szczelny ze względu na samą konstrukcję, bo tutaj mamy inaczej to wszystko zbudowane. Jest tutaj jakiś silikon dany. To nie jest tak, że ona jest szczelna, bo widać, że są generalnie miejsca, gdzie potencjalnie woda mogłaby się dostać. Producent też nie zaleca jazdy po deszczu i w razie zalania oczywiście nie mamy gwarancji. Można zarówno tą i tą hulajnogę doszczelnić, co zawsze polecam po zakupie, bo potem zalanie wiąże się z dużym kosztem. Lecimy dalej.
Jak już jesteśmy tutaj na dole, to sobie powiemy o tylnym błotniku. I tutaj w Joyorze błotnik stabilnie trzyma się. Mamy tutaj światło stopu, co też jest fajne. Generalnie jest błotnik nie sprawiający problemów. W tym roku, bo warto też powiedzieć, że ta hulajnoga jest na rynku polskim od tego roku. I powiedzmy jeżdżą te hulajnogi od marca gdzieś. I jeszcze nie wiem, nie spotkałem się z problemem błotnika. Błotnik jest bardzo obudowane koło i generalnie sprawdza się z tyłu. Jeżeli chodzi o Kugo, jest troszkę gorzej, ale też nie jest źle, że te błotnici się tak łamią. Błotnik nie jest tak zabudowany jak w Joyorze. Tutaj przy większej prędkości on bardziej chlapie, no bo siłą rzeczy nie ma tutaj tej zabudowy z tyłu, ale to też nie jest błotnik, który sprawia problemy i jest, powiedziałbym, spoko. Amortyzatory tylne Kugo wcześniej różnie je montowali, raz je montowali w tą stronę, raz w drugą stronę. To jest generalnie minus Kugo, że z każdą rewizją ta hulajnoga ma coś zmienione. Oni znajdują jakieś tutaj problemy, bo pojawiają się często niestety w tej hulajnodze problemy z jakością. Jest jakiś problem, Kugo wypuszcza kolejną rewizję, jest coś zmienione, poprawiony ten element poprzedni, ale popsuty kolejny, tak? I idealnym tego przykładem jest mechanizm składania, do którego zaraz pójdziemy, ale jeszcze sobie tutaj skoczę na zawieszeniu z tyłu. Zawieszenie się ugina, tu są znane amortyzatory stosowane w wielu takich tanich hulajnogach. I w Joyorze mamy praktycznie identyczne. Jeżeli chodzi o zawieszenie na tyle, to mamy odczucie, jest praktycznie identyczne. Jeżeli ja na tym stanę, to czuję takie samo ugięcie, to są te same amortyzatory, prawdopodobnie, tylko że inny kolor. Idziemy dalej do ważnej kwestii mechanizm składania. W M4 Pro to jest wersja 2021, czyli ta ostatnia rewizja, która no już tam po wielu poprawkach i tak dalej wyszła w tym roku jako kolejna. Mamy jeszcze inny mechanizm składania. Jeżeli macie Kugo M4 Pro, to z poprzednich lat to na pewno macie inny mechanizm. To wygląda tak, że tutaj mamy blokadę, że teraz jak mamy tą blokadę złożoną, nie jesteśmy w stanie nacisnąć tego i złożyć hulajnogi. Możemy sobie przesunąć ten cyngielek, zablokować i złożyć hulajnogę, naciskając tutaj nogą. I nam się hulajnoga składa. Ok, do góry. Natomiast w Joyorze mechanizm składania jest inny i tutaj bym powiedział, że jest wygodniejszy, bo ciągnę po prostu za ten cyngielek lekko i cyk, hulajnoga już mi się składa. Zarówno z tym, jak i tym mechanizmie składania nie ma jeszcze jakichś takich problemów. W Joyorze to jest mechanizm, w którym w ogóle nie spotkaliśmy się z żadnym problemem, żeby ktoś tutaj coś zrobił, wyłamał i tak dalej. Natomiast w Kugo z tym mechanizmem składania też jeszcze nie pojawiły się żadne problemy. W poprzednich wersjach bywało to różnie, a nawet bym powiedział, że było tragicznie, po prostu. Mechanizm składania Kugo M4 najpierw i potem M4 Pro wyszło z poprawionym mechanizmem składania. Zawsze tutaj działy się jakieś problemy. W tym roku wyszedł ten mechanizm składania, jest na razie ok, ale patrząc na doświadczenie, no zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Kierownica. Kierownice jest zastosowany ten sam mechanizm tutaj składania kierownicy, zarówno w Joyorze, jak i w M4 Pro. Tutaj rozkręcamy sobie kierownicę. I łamiemy. Możemy sobie złamać kierownicę. Tutaj oczywiście klasyka, czyli przeszkadzająca stacyjka. Słabe to jest rozwiązanie, nie lubię tego, że nie mogę do końca złożyć kierownicy i mi tu przeszkadza stacyjka. No ale dobra, ktoś tak to zrobił. Skręcam kierownicę. Tutaj mam zarówno w M4 Pro, jak i w Joyorze mam sterowanie kierunkami, lewo, prawo, światła i klakson. Jak sobie włączymy hulajnogę i odpalimy klakson, to w Joyorze ten klakson jest delikatnie głośniejszy, ale to jest delikatne. Nie powiedziałbym, że to jest różnica
która by przesądzała o czymś, bo te klaksony są o wystarczającej głośności. Zarówno ten, jak i ten, ktoś nas usłyszy, jak będzie jechał. Wróćmy do Joyora. Mamy dalej klamki hamulca. I klamki hamulca działają płynniej w Joyorze niż w Kugo M4 Pro. Jeżeli chodzi o zaciski i tutaj tarcze i cały układ hamowania, lepiej to wygląda w Joyorze. Nawet po wyjęciu z pudełka widać, że to jest lepiej wykonane, spasowane, tarcze nie trą. W Kugo rzadko zdarza się odpakować hulajnogę, żeby były hamulce poprawnie ustawione, po prostu trzeba przy tym grzebać, żeby je dobrze ustawić, to też jest dużo zabawy, bo są po prostu kiepskiej jakości, są nierówno wykonane, nawet powiedziałbym, że te zaciski są jeden trochę szerszy, drugi taki, śruby niedokręcone i tak dalej. W Joyorze to wygląda wszystko lepiej i jeżeli chodzi o samo takie odczucie z hamowania, to w Kugo widać, że mam większy opór. Te klamki hamulca i linka poprowadzona w pancerzu, czuję po prostu, że mi tutaj stawia troszkę większy opór niż w Joyorze. Tutaj lżej mi się to naciska, czuję, że po prostu to działa przyjemniej. O hamulcach jeszcze powiem w Kugo, bo to jest jeden z większych mankamentów tej hulajnogi. Generalnie te hamulce jak już wypakujemy tą hulajnogę i ustawimy odpowiednio tarczę, no niestety wymagają częstej pracy. Tak jak mówiłem, te zaciski są kiepskiej jakości, trudno w ogóle je ustawić, żeby poprawnie one hamowały i potem no co jakiś czas trzeba je regulować. W Joyorze jest lepiej, ale to też nie jest tak, że tam są zaciski jakiejś super jakości, też są jedne z najtańszych zacisków, ale generalnie wygląda to lepiej. Po prostu jest lepiej spasowane, trochę lepiej są wykonane te zaciski. Widać, że tutaj ktoś to przesmarował, dobrze dokręcił i tak dalej. W Kugo bywa różnie. Jeżeli chodzi o oświetlenie, mamy z tyłu oczywiście światła pozycyjne w Joyorze. Tutaj nam się świeci światełko, jak naciśniemy, to mamy stop. Tak, jak naciśniemy klamkę hamulca, to mamy stop. Tutaj mamy kierunki. Włączam kierunek prawy, zarówno z przodu, jak i z tyłu świecą się te kierunki. Z przodu mamy światło. Światło jest takie, które powiedziałbym jest dostateczne do jazdy w nocy. W niektórych hulajnogach jest światło, które jest praktycznie tylko obrysowe. Tutaj jest światło, które już nam oświetla drogę. Porównując do Kugo M4 Pro, powiedziałbym, że światła są podobne. Włączmy światło. Też jest światło, które nam nie widać tego w dzień, które nam oświetla drogę. Minusem tutaj jest to, że mamy tą podstawę od światła, ona jest z litego tutaj metalu zrobiona i nie ma regulacji w tej płaszczyźnie. W Joyorze mogę sobie tym światłem regulować góra-dół i to jest ok. Tutaj żeby wyregulować to lepiej, to zdemontować kombinerkami, trochę podgiąć, żeby tutaj nie uszkodzić tego plastiku. I właściwie, no i tutaj był problem często właśnie z mocowaniem tego światła, że ten gwint, który był zrobiony tutaj w tej ramie, on był jakby kiepskiej jakości, był różnie krzywo zrobiony i był problem z montażem. Ostatnio ten problem nie występuje, widać, że ktoś tutaj to poprawił. Kontynuując temat świateł. W Kugo M4 Pro, tak jak już powiedziałem, światło z przodu i kierunki oczywiście. Kierunek prawy. Co ciekawe, tutaj przy włączeniu kierunku mamy też ten sygnał dźwiękowy. Nie wiem, czy go będzie słychać na filmie, ale jest sygnał dźwiękowy. Lewy kierunek też mam tutaj. To jest taka trochę nawet tam fajna animacja, bym powiedział. Światło stopu jest. Zarówno tutaj mi się świeci światło stopu na błotniku, jak i tutaj mam tą animację dalej na tych dwóch kierunkach tutaj. To się może podobać. Kolejna różnica z perspektywy jazdy to jest pochylenie kierownicy. Widać, że w Kugo M4 Pro kierownica jest bardziej pochylona w tą stronę, aniżeli w Joyorze. Dlatego w Kugo M4 Pro, żeby zniwelować ten problem, bo byśmy mieli kierownicę bardzo blisko, byśmy musieli stać na błotniku, został zamontowany mostek. Mostek to jest zawsze fajniejsze rozwiązanie, bo coś tutaj tym mostkiem możemy pokombinować, możemy sobie przekręcić kierownicę, podnieść, ewentualnie dołożyć jakąś przedłużkę, to jest na plus.
W Joyorze nie mamy takiej opcji, nie ma mostka, jest po prostu tutaj to zespawane. Podsumowując, sprzedaliśmy bardzo dużo Kugo M4 Pro i zarówno jak sprzedaliśmy, jak i serwisowaliśmy. W Joyorze podobnie, ale Joyor jest od tego roku. Jeżeli chodzi o Kugo M4 Pro, jest sprzedawane w Polsce powiedzmy gdzieś od 3 lat. I tak, Kugo M4 Pro mówi się, że to jest hulajnoga dla ludzi, którzy mają warsztat. I to nie jest wyssane z palca, bo ogrom rzeczy, której tej hulajnodze trzeba poprawić, jest zawsze bardzo duży. I teraz tak, były problemy z mechanizmem składania, tutaj dokręcanie śrub, że nam się luzował ten mechanizm składania, tutaj dokręca się takim długim kluczem naklej do gwintów. To jest po prostu w każdym Kugo M4 Pro. W tej ostatniej rewizji jest lepiej, ale też już przerabialiśmy ten problem tutaj. Kolejny problem to tutaj źle zaprojektowany ten uchwyt, który trzyma nam tutaj regulację kierownicy. Też widzę, że w ostatniej rewizji tutaj poprawili. Pewnie będzie troszkę lepiej. Błąd E01 w co 10. hulajnodze, czyli błąd silnika i kontrolera. Ponieważ tutaj mamy takie spaghetti i często, i to spaghetti jest spaghetti kabli, tak się mówi na kable nieułożone powiedzmy równo i ładnie, i przez to te kable tutaj się luzują i tak dalej, sprawiają problemy, trzeba to poprawiać. Generalnie tej hulajnogi powiedziałbym, że nie można kupić bez przeglądu zerowego, żeby ktoś jej nie rozkręcił i skręcił na nowo, na klej do gwintów, bo ona nam się po prostu będzie rozpadać w trakcie jazdy, tak? Ale za tą cenę, gdzie ona kosztowała tam 2,5, troszkę więcej, jeżeli ktoś to wszystko zrobił, tą hulajnogę wypakował z pudła, rozkręcił i skręcił na nowo, jeździ na niej. Kolejna kwestia, Kugo ma 3 fabryki, które produkują. Dlatego kolega może mieć Kugo M4 Pro, które jest super i nieźle wykonane i tak dalej. Inny trafi z innej fabryki, gdzie właśnie jest ten problem, że ono praktycznie się rozpada. Jeżeli chodzi o jakość wykonania Joyora, nie ma na razie żadnych takich problemów, tych wszystkich, które tutaj mówiłem w Kugo M4 Pro. Jest problem taki, szczególnie po wyjęciu z pudełka, że często nam się zdarza, że na przykład uszkodzona jest stacyjka podczas transportu. Nie wiem dlaczego tak jest, widocznie jakoś źle to pakują, powinni przeprojektować pakowanie, ponieważ uszkodzona stacyjka widać, że jest pęknięta. Szczególnie zwróćcie na to uwagę, jakbyście kupili i wyciągniecie z pudełka, czy jest wszystko ok z stacyjką, czy ona nie jest po prostu pęknięta i rozwalona na pół. Zdarzyło nam się jedno po wyciągnięciu z pudełka, że była krzywa klamka, czyli coś ewidentnie z tym pakowaniem mają tutaj nie tak. I jeszcze kwestia świateł stopu. Klienci zamawiają u nas te hulajnogi, pytają, czy mój Joyor będzie miał światło stopu, bo niektóre Joyory nie mają świateł stopu i to jest prawda. Pierwsza dostawa w ogóle, która trafiła jako na Polskę, to był miks. Kupowałeś hulajnogę, jedna miała światło stopu, druga nie miała światła stopu i nie wiadomo o co chodzi. Dopiero po wyjęciu z pudełka okazywało się, czy Joyor Y6S będzie miał światło stopu. Teraz ta ostatnia dostawa, która dotarła we wrześniu 2021 roku, bo teraz nagrywamy, to jest 1 października 2001 roku, ta dostawa, każda hulajnoga Joyor Y6S ma światło stopu. Dlatego już nie musicie pytać. Ok. Jeżeli chodzi o jakość Joyora, widać na pierwszy rzut oka, jak się stanie na tej hulajnodze, że to jest hulajnoga lepiej wykonana, ale według mnie będzie droższa. Teraz ta cena 2999 za tą hulajnogę. Myślę, że docelowo producent zresztą tak przekazywał, że to jest cena promocyjna i podejrzewam, że od przyszłego sezonu ta hulajnoga będzie już kosztowała powyżej 3000, a Kugo utrzyma się poniżej 3000. Dlatego jeżeli będziecie pytali o hulajnogę do 3000, no to może nadal Kugo M4 Pro będzie ok i może przyszła rewizja w przyszłym roku wyjdzie lepsza, będą te kolejne błędy poprawione. Jednak, tak jak mówię, największą wadą Kugo M4 Pro jest ta niestabilność dostaw. Ta dostawa przychodzi, jest dobrze wykonana, kolejna jest źle wykonana. Cały czas coś zmieniają i testują niestety na klientach. Joyor, widać, że to już jest konstrukcja, która jest wykonana i przemyślana i raczej tu nie będzie dużych zmian, bo te zmiany nie są wymagane, bo nie ma takich wad konstrukcyjnych, powiedzmy, jak M4 Pro, które jest co chwila coś zmieniane i z nim kombinowane. Ok,
Myślę, że to tyle. I tak się już trochę rozgadałem. Jeżeli byście mieli jakieś pytania odnośnie jakichś kolejnych różnic, może o czymś nie powiedziałem, dajcie znać w komentarzach. Nagramy jeszcze jakieś filmy o Joyorze Y6S i Kuga M4 Pro. Będzie test prędkości i test zasięgu. I zobaczymy. Pewnie jeszcze coś tam ciekawego też nagramy.